Są takie firmy, którym udało się zbić ogromny kapitał, przede wszystkim finansowy, dzięki tylko jednemu produktowi. Tak było na przykład w przypadku Skody i jej modelu Octavia. W 1996 roku zadebiutował samochód, który był oparty na płycie Golfa, ale był większy niż Golf, a przy tym tańszy niż Golf. W związku z tym, choć auto zaprojektowano i przygotowano przede wszystkim z myślą o rynkach wschodzących, to okazało się hitem sprzedaży również na zachodzie Europy. Dlatego bardzo szybko zdecydowano się, że będzie też druga generacja i ta druga generacja zrobiła jeszcze większą furorę. To było auto rodzinne, auto firmowe, auto dla taksówkarzy, a nawet auto terenowe. Co potem? Oczywiście trzecia generacja. I właśnie dzisiaj my mamy tę trzecią generację poliftową z końcówki produkcji i ją ocenimy, jak po 6 latach i 100 tysiącach kilometrów przebiegu się sprawuje i spisuje. Samochód do oceny i testu udostępnił nam Sebastian. I zanim nam go dostarczył, a raczej zanim papież po niego pojechał, to Sebastian napisał do nas tak. Pragnę podzielić się informacjami o mojej Skodzie Octavii trzeciej generacji po faceliftingu z 2019 roku. Samochód jest w kolorze czarnym. Wyposażony w silnik 1.5 benzyna o mocy 150 koni mechanicznych oraz skrzynię DSG. Jestem drugim właścicielem, a przebieg wynosi 103 tysiące kilometrów. Auto zostało kupione przy salonie samochodowym w Gdańsku. Przy salonie, czyli do salonu go nie wpuścili. W listopadzie 2023 roku wraz z rocznym ubezpieczeniem gwarancyjnym. Auto zaskakuje też niskim spalaniem, które wynosi średnio 6,5 litra na 100 km. Jest tu zastosowany system odłączania dwóch cylindrów podczas jazdy. Dzięki niskiej masie własnej, niecałe 1300 kg oraz skrzyni DSG, jazda tym autem sprawia wiele radości. Dodatkowym atutem jest jego bezawaryjność. Dziękujemy, Sebastian. Spadamy do domu. Nic dodać, nic ująć. To byłoby na tyle. Dzięki, cześć! Sebek, chłopie, nawet nie wiesz, jak ty się mylisz. Daje dużo radości jazda tym samochodem. 1.5 TSI 150 koni. No prawda jest taka, słuchaj, że generalnie gama silnikowa w tych samochodach i przed liftem i po lifcie była dosyć spora, bo tam były 1.5 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI, 1.8 TSI, wersję RS, wersję Scout, więc tak naprawdę gama, jeżeli chodzi i o silniki, i o napędy, bo nawet mieliśmy napęd na 4 koła w tym Scoucie, nie? No to była przeogromna. Skrzynie albo manualne, albo DSG. Zgadza się wszystko póki co? No i co? Który z tych silników polecamy, a który nie? Dlaczego ten daje tyle radości z jazdy, Piotrek, ty mi powiedz? Ja nie wiem, czy on daje tyle radości z jazdy. A czy daje przynajmniej radość z serwisowania? Słuchaj, z serwisowania powiedzmy, że jest tutaj też do roboty trochę rzeczy, natomiast to nie jest jakby w pierwszym okresie eksploatacji tego wozu, tak jak on ma teraz 105 tysięcy. No. To jeszcze 5 tysięcy przejedzie. To jeszcze 5 tysięcy przejedzie. Standardowo trzeba wymieniać tutaj olej częściej, nie rzadziej, nie 30 tysięcy, tylko co 15. Ja to zawsze będę powtarzał, bo to wpływa na eksploatację tego samochodu i na radość z jazdy. No oczywiście, no, tak? to BMW. Słuchaj, jest. Takie czeskie BMW. Jedna rzecz, radość z jazdy. Radość z jazdy. Słuchaj, jeżeli chodzi o awarię tego silnika i dosyć częste awarie, to się dzieją niestety po dużych przebiegach. Powyżej 150 tysięcy już się zaczynają problemy. I jakie to problemy? Kiedy testowaliśmy wcześniejsze samochody u Ciebie, test z tym silnikiem, jakby nie było jeszcze tych aut z takimi dużymi przebiegami. Przyjeżdżają do mnie teraz samochody, które mają po 200 tysięcy nawet. I co można zauważyć? Głośną górę silnika, czyli odpala się, to jest tak jakby zawór był podparty, jakby szklanka. Już w 3 samochodach, które były u mnie, stwierdziliśmy, że jest uszkodzony popychacz rolkowy, który wciska zawór i wypadają z niego igiełki. No i to już mówię, w 3 samochodach to brzmi mieliśmy drogo. taki przypadek. I groźnie. Groźnie i kosztownie, no bo niestety trzeba tą górę silnika rozebrać. Na szczęście głowica nam zostaje, bo to jest tutaj, góra silnika jest tak skonstruowana, że wałki są w tak zwanym łożu. One są 2 wałki w takiej górze, więc ściągamy tylko tą górę i dostajemy się jakby już do środka. Jeżeli chodzi o koszty części, to nie są jakieś duże, bo te popychacze można już kupić tam od 25-30 zł za sztukę, razy 16. No ale jest roboty dużo, tak? Przypominam też o tym, że to jest rozrząd, który na chwilę obecną dużo właścicieli jeździ do ASO i wymienia, dlatego że nie ma jeszcze na rynku wtórnym, w tym jakby poserwisowym blokad. Po 6 latach nie ma. Pojawiają się, bo też obserwowałem ostatnio, nawet za 1000 zł można kupić, ale nie ma opinii, jak te blokady się sprawdzają w praktyce.
Okej. Czyli nie wiem, jak ktoś, jeżeli kupił takie blokady z którychś z warsztatów i zrobił ten rozrząd, czy faktycznie jest tak dobrze ustawiony. Bo tutaj wystarczy, że delikatnie ten rozrząd będzie przestawiony. Tutaj ustawiamy go na czujniki zagorowe razem z komputerem. No i wystarczy naprawdę dosłownie milimetr przestawiony i on wywali nam błąd. Silnik będzie jeździł, normalnie auto będzie jeździło, natomiast wygeneruje nam kontrolkę silnika, nieprzyporządkowanie wału korbowego do wałka rozrządu i będzie nam generował błąd. No dobrze, a jeżeli chodzi o wymianę rozrządu, jak często? I teraz to jest to, co ja uwielbiam najbardziej. Serwisy ASO mówią tak, nie wymieniamy rozrządu, kontrolujemy. Więc tutaj kontrolujemy go przy 210 tysiącach kilometrów. O, to Nie dużo. wymieniamy, kontrolujemy. Kontrolujemy. A Kontrolujemy. jak skontrolowaliśmy i musimy wymienić? No to tak jak Ci powiedziałem, koszt wymiany w serwisie to jest około 3000 zł, Okej. bo tu mówimy o robocie. O robocie czasie, samej. o robocie, bo jest naprawdę dużo Plus czasochłonna. Części to jest około 1000-1200 zł, mniej więcej, jeżeli tutaj chodzi o zamienniki. I kolejna rzecz, której też serwis mówi, skontrolować i nie wymieniać, to jest olej w skrzyni DSG, a tutaj mamy DSG DQ200, czyli suchą skrzynię. Producent mówi nie wymieniać tego oleju, lepiej go wymienić 80-100 tysięcy. Wymieniamy olej w samej skrzyni, jeżeli tutaj chodzi o mechanikę, tam wchodzi niecałe 2 litry, po 80 zł za litr i do mechatroniki około litra. No dobrze, to chociaż powiedz coś Sebastianowi dobrego o zawieszeniu i hamulcach, że są tanie, że są wieczne, że się nic tutaj nie psuje. Potwierdzam to, co powiedziałeś. Tak? Tak, no jakby hamulce są tanie, bo tu jest nieduży klocek, nieduża tarcza, także Nieduży klocek, jakbyś był u mnie dzisiaj rano normalnie. posłuchaj, klocki naprzód około 200 zł, tarcza 250 w górę, zależy jakiego producenta sobie wybierzemy, tak? Jeżeli chodzi o zawieszenie, dowiedziałem się, że był w serwisie na Kto? sprawdzenie, Sebastian, na A, sprawdzeniu no. zawieszenia, Pastek. bo trzeszczy to zawieszenie. Co znaczy trzeszczy? Ono jest zrobione z drewna? Nie, jest tutaj wada konstrukcyjna i to jest potwierdzone już w tych samochodach poliftowych, bo w przedliftach, co jest śmieszne, te tulejki wytrzymują jakieś 150 tysięcy w przednim wahaczu. W wersjach poliftowych nie wytrzymują nawet 100. No, bo zmienili, żeby mieć na czym Żeby zarabiać częściej waso, przyjeżdżać do ASO na dokładnie wymianę. tak. I te tulejki dosyć często trzeszczą. A są w zamienniku? Są w zamienniku, Ile ale kosztują? są dwie rzeczy. Albo możemy zrobić to w zamienniku i taka tulejka jedna kosztuje 50 zł, wymiana wahacza, wymont to jest przód jakieś 300 zł, a w serwisie kosztuje to prawie dwójkę. Tak się dowiedziałem. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że jest też jakiś specjalny smar, którym się smaruje tą tulejkę i podobno nie trzeszczy. Nie wiem, czy to działa, bo ja tak nie stosuję. Lepiej wymienić na nową. 2019 rok, wersja poliftowa. Po lifcie w 2016 roku zmieniły się reflektory, zmienił się grill, tylne światła dostały nowe wypełnienie, więcej było zmian w środku, bo stało się to wnętrze bardziej nowoczesne. Na przykład nowy ekran nawigacji i tak dalej. Natomiast zwracam uwagę, nawet nie wiedziałem, że to auto ma takie rzęsy tutaj w tych reflektorach. Ono już nawet full LEDy miało wówczas. Chyba Matrixy też, czy nie? Matrixów chyba nie było. Chyba nie. Natomiast ale miało, LEDy na pewno. miało LEDy i nie tylko dzienne dojazdy tutaj w tych miejscach, ale nawet takie rzęsy świecące. No wygląda to fajnie. Mnie się osobiście bardziej wersja poliftowa podoba, ale są to zdania podzielone. Są podzielone, nie wszystkim się podobają te reflektory w dwóch częściach. Natomiast no przynajmniej jak Ci się stłucze jedna część, to nie musisz też wymieniać tej drugiej. Przynajmniej tak To szukajmy. prawda. Szukajmy. Z tym, że gówno prawda. Naprawdę? One Tak. są razem? Zamknąłeś machę, to otworzymy ją jeszcze raz. Poważnie? To jest jeden reflektor, to żeby go zamontować, to musimy w takim razie rozebrać zderzak. Tak. Zobacz. Faktycznie. Tu odkręcamy śrubkę, to jest jeden reflektor zintegrowany, jakby tylko jest taka Czyli wzmianka, jednak nie? Czesi, ale cwani po niemiecku. Uwaga. Puść. Natomiast to, co było wyjątkową cechą Octavii zawsze, to to, że ona była stosunkowo niedługa, bo ma 4,70 niespełna, 4,67, a było w cholerę miejsca z tyłu, jak na ten segment i na tą klasę, no i był wielki bagażnik. I w Oj. jedynce, i w dwójce, Bardzo duży. i w trójce to się nie zmieniło, bo mamy tutaj 590 litrów pojemności bagażnika. To niekiedy testujemy tutaj na tym podjeździe SUV-y albo autach typu kombi, które mają powyżej 5 metrów i nie mają tak dużych bagażników. Tę matę pozwolimy sobie Bastek wyjąć, bo Urus nie ma na czym spać, to idealnie będzie teraz miał na czym spać. Materiałowo, no nie jest to wykładzina najwyższych lotów, nie jest to premium, ale zobacz, że nie ma tutaj plastiku, tylko do samej góry jest pociągnięta ta wykładzina, więc to jest moim zdaniem duży plus. Już wtedy były takie rozwiązania, jak na przykład Simply Clevery pod tytułem, że sobie mocuję to w tym miejscu i na przykład wsadzam jakiś przedmiot, żeby mi się po całym bagażniku nie bujał i taka sama półeczka jest z drugiej strony, ma to swoje miejsce. Zobacz, nie lata, nie odczepia się, a wyciągnąć można łatwo i prosto. Tutaj kieszeń, z tamtej strony kieszeń. Tutaj mamy
haczyki na jakąś siatkę wysoko. Tutaj niżej mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 6 haczyków do montowania siatki przy podłodze. Tu haczyki, tutaj gniazdo zapalniczki, tutaj kolejny wieszak, tu jeszcze jeden wieszak na przykład na siaty. Jeszcze jeden wieszak. Tu jeszcze jeden wieszak. No, pod względem, powiem Ci tak, oni chyba mają odrębny zespół osób do projektowania samej przestrzeni bagażowej. I jeszcze do tego pełnowymiarowe koło zapasowe. Rzadko się to dzisiaj zdarza, żebyśmy dzisiaj, wiesz, mchewy, srewy, jakieś dodatkowe akumulatory, dodatkowe silniki, dodatkowe wzmacniacze i bagażnik masz 590 litrów, ale tylko na papierze, a jak podniesiesz to nie ma tam absolutnie nic, albo jest kupa styropianu i tylko 2 wnęki w tym styropianie. A tu się udało zmieścić i koło zapasowe, i bagażnik 590 litrów i to wszystko w nadwoziu, które ma 4,70 m niespełna, bez 3 cm. 2 prosiaki wejdą. Zobacz, jak usprawniliśmy ten proces. Ops. I wszystko, zobacz, nie musisz nawet... Daj jeszcze jedną małą. O. Nie musisz demontować, rozumiesz nawet... Oj, papież, ty jak się... Dobra, już. O, tak, tu żeś pozrywał coś, weź Bastek, jak to obejrzy, przecież człowieku, obniżymy mu wartość auta, on chce je dobrze sprzedać. Zawsze można zrobić dobrze, ale zawsze Łukasz zrobi najlepiej. Zobaczcie, jeszcze tu 3 wielkie walizki, wszystko weszło nam pod półkę, jeszcze tu masz miejsce na plecach, tu masz miejsca trochę, tutaj masz jeszcze na jedną tą walizeczkę, może nie, ale na... W ogóle z palcem w pompeczce. Niesamowite. Liftback, nie? I zobacz, ma wycieraczkę. Też nie jest to oczywiste, nie wiem, ona była akcesoryjna, ona była dodatkowa, nie, ona była zawsze miała? ona była zawsze, Oktawie. ja nie kojarzę, żeby w nie kombi było. to się nie dziwię oczywiście, ale szyby w takich liftbackach albo w sedanach rzadko się aż tak brudzą, Aż żeby rzadko potrzebowały wycieraczki i generalnie przejedziesz 5 km i ona jest sucha, bo pęd powietrza i tak wszystkie krople z niej usuwa, nie? A Myślę, że to też jest konstrukcja Simply Clever po prostu. Simply Clever, yes of course, my friend. Na nogi tam miejsca ma? O, nawet jeszcze przesunął się do przodu. Dobra, niech Ci No to będzie. powiem Ci tak, na stopę mnóstwo miejsca. Zobacz, ile ja mam na kolana miejsca tutaj w samochodzie. W kompakcie tak naprawdę. Troszkę przedłużonym, bo to jest takie pogranicze segmentów C i D. Nad głową ile miejsca. Na ramiona ile miejsca. Tu po prostu siedzę wygodnie. Nawet spodziewałbym się, że oparcie będzie bardziej pionowo, a jestem wygodnie oparty. Oczywiście nie ma tutaj regulacji absolutnie niczego, ale jest po prostu wygodnie i wpyte miejsca. Szok. Naprawdę szok. Nawiewy są, jest nawet coś na wzór popielniczki, chociaż bardziej jest to schowek. Nie ma natomiast, zobacz, nawet gniazda zapalniczki, w które moglibyśmy wetknąć ładowarkę do telefonów komórkowych, nie mówiąc, dokładnie, nie mówiąc w ogóle o gniazdach do ładowania, więc to jest minus. Z plusów fajne widocznie ISOFIXy, natomiast już klapeczki widać, że zgubione, to jest to, o czym zawsze mówiliśmy. Nie, powiedział, że ma w domu. Ma w domu, o, skitrał. Wiecie co ja mam w domu? O, człowieku. Jest rękaw na narty. Nie jest składane trzecie, to środkowe siedzisko w całości, ale jednocześnie ten otwór jest bardzo duży. Bardzo. Bo tutaj już przewieziemy ze 3 pary nart sobie przez ten otwór przekładając, a 2 na 100%. No robi wrażenie, bo czasami to jest taka mała luka, że jedna para nart przechodzi i to wszystko. Tutaj 2-3 pary nam przejdą i wtedy mogą sobie 2 osoby siedzieć po bokach. No tutaj już widać ślady, może nie tyle z użycia, co użycia, bo na przykład nitki zaczęły wychodzić w tych miejscach. Podejrzewam, że to ze względu od fotelika. Tak, te foteliki jednak niszczą tapicerki bardzo często. Ona też jest taka, nie wiem, czy ona jest niedoczyszczona, czy taka zmechacona trochę, ale moim zdaniem to jest po prostu dużo jakiegoś brudu czy kurzu. To nie o to chodzi, że ona nam się złuszczyła, zmechaciła czy coś takiego. Są kieszenie tutaj w drzwiach. Natomiast tutaj wszystko to jest plastikiem, ale co ciekawe, ten element zrobiono miękki i wyłożono wnętrze kieszeni przyjemnym materiałem, więc jak coś tutaj wstawimy, to nie będzie nam hałasowało. Tutaj wejdzie buteleczka półlitrowa, tu jakieś szpargały. Natomiast zobacz, jak dziwnie, jak brzydko są pomalowane te klamki. Widzisz? Widać, że to jest lakier na nich. Taki chromowany aby Taki lakier chromowany, to nie jest gładkie, tylko tutaj widać, tak jakby źle była położona na tym farba. Bardzo często ten chrom odchodzi na dźwignię zmiany biegów, wiesz, od obrączki czy tam czegoś się uszkadza i potem... Ten chromik? Tak, na dźwigni zmiany biegów. Wprawdzie tutaj jeszcze tego nie widać, bo ma mały przebieg, ale przy większych przebiegach ten chromik potrafi zejść i ranić palce. Z przodu jest to trochę lepiej zrobione. To już nie jest taki ordynarny plastik, nie jest to też zbyt miękkie, ale tak jakby to jednak pokryte
pokryto takim bardziej miękkim materiałem, podobnie tutaj w tym miejscu. No i podłokietnik już jest miękki, natomiast to plastik, to plastik, to plastik, to plastik i tutaj znowu ta wykładzinka. No ta wykładzinka fajnie, że się znalazła, bo ja lubię akurat jak jest to tak wykończone, a często nawet w klasie premium jest tutaj goły plastik, nie? A tutaj mamy jednak taki welurek, który zapobiega tym hałasom przede wszystkim. No. To co? Radość z jazdy, mordo! Gotowy na emocje? A jak? Pampersy pozmieniali? Człowieku, man! Ale zobacz, wszystko to takie proste w formie bardzo, ale się dobrze zestarzało. Nawet powiedziałbym, że się nie zestarzało za bardzo. To wszystko jest nadal estetyczne, czytelne. Ten ekran nie jest gdzieś tam obudowany plastikiem, tylko cały duży. Nawet te przyciski tutaj ma dotykowe po prostu. Podłącz urządzenie za pomocą przewodu USB i wtedy masz Apple CarPlaya albo Android Auto. Fajnie. No wiadomo, tylko musi być dobry kabel, tego typu, że... bo nie wszystkie kable tak, działają. Nie wszystkie. Jedno USB jest w całym samochodzie. Takie klasyczne. Tu nie ma... Trochę słabo, tu jak nie ma 19 żadnego. rok, nie? Malutki ten schoweczek tutaj, ale portfel wejdzie, klucze też. Natomiast to, co mówiłem o ergonomii miejsca kierowcy, to zobacz, oprócz tego jeszcze masz ten podłokietnik, który ma dużą regulację wzdłużną i jeszcze ma regulację góra-dół, więc można sobie naprawdę super znaleźć wygodną pozycję za kierownicą, łokieć mieć oparty. Te cup holdery, czyli uchwyty na kubki takie skromne, gniazdo zapalniczki, tutaj puste miejsca, w których pewnie w bogatszych wersjach są przyciski odpowiadające za choćby zmianę trybów jazdy, panel klimatyzacji klasyczny, co mnie się podobało, ale klimatyzacja dwustrefowa już, zawias zdrowy. Ona dosyć sztywna jest, bym powiedział. Ale po 100 tysiącach nic tutaj nie trzeszczy, tylko to lata. O, jak już to wyciszyłem, to zobacz. Radzi sobie? Zajebiście sobie radzi. Jak na kierownicy? To jak wać pan to czujesz? No nic, nie? Naprawdę, zdrowo. Zdrowo. Ale można zrobić samochód dobry? Wiesz, jak zanim do niego wsiedliśmy, to jak oglądałem ją z zewnątrz, jak tak patrzyłem na nią, to jedno słowo ją określa najlepiej. To jest porządne auto. Jest porządna. Porządnie poskręcana, z przyzwoitych materiałów, porządnie posklejana, porządnie jeździ, ma porządne Generalnie rozwiązania. Samochód, którego no, chyba się nie można powstydzić. Tak bym tego nie to ujął. To jest taka trochę kontrowersja. No, co bym powiedział. Kontrowersja. Powiedziałeś to jak ten hej Mercedes, włącz nagi w nagi. Tak. No to tak, no, to taka tak. właśnie konwersacja. Nawet, a nie, grzana dupka jest, proszę. Jest grzana dupka, jest grzana na dupka. 3 poziomach. To już takie ala piano, ale nie jest porysowane. Wiesz co, nie, ale tu wiesz, jest co jest bardzo fajne? porysowane, to piano. Tu porysowane jest i mocno. zmatowione. I to jest widać. Da się Mocno. to oczywiście odświeżyć, ale to jest mocno. To jest najbardziej zczochrana rzecz w całym samochodzie. A to tylko niestety dowodzi tej naszej teorii, którą często powtarzamy, O piano. że nie w każdym miejscu piano zdaje egzamin. Gdzieś tam w jakichś detalach, tu gdzie się tego nie dotyka, tak, ale ta część, gdzie często wrzucasz klucze, gdzie często dotykasz, Telefon, gdzie często coś. coś włączasz, to nie jest niestety dobre miejsce na piano, ale schoweczek tu jest, nie jest zamykany i jest zamykany. Jest zamykany, a zobacz, czy ma Proszę tam bardzo. Ale indukcję. on tak był, nie ma tu indukcji. Nie ma? On był tak zamykany ręcznie? Czy... Tak, nie, tak, ręcznie, był. Okej, no. nie, ręcznie. To jeszcze można go zamknąć, no i tu jest to wspomniane gniazdo USB-C. Trochę słabo, nie? Jak na 19 rok, żeby było jedno gniazdo. Tak, no właśnie tu powinno być, wiesz, ze 2 gniazda by się przydały No przynajmniej. jeszcze jedno tu w podłokietniku. Tak, no ale jest zapalniczka przynajmniej, do której można podpiąć małą ładowarkę. Z 10 USB. Jest porządnie, po prostu. To mięciutkie, tu znowu zobacz, tu jest spoko. Tu dopiero zaczyna nam się twardszy plastik i schowek już jest z twardszego zrobiony, ale góra deski rozdzielczej i to, co masz przed sobą, jest przyjemne i miękkie w dotyku. Mięciutko, co No, przede wszystkim takie to jest to, jak szare. żeśmy jechali tam, wiesz, zapierasz się, tu nic, wiesz, nic nie trzeszczy, nie? Tak, 100 tysięcy, tak. nie? Tak, tak. No co mam Ci powiedzieć? No tak. No trochę tak, ale te samochody kupują ludzie, którzy nie oczekują
radości z jazdy poza Sebastianem, chociaż w wersji RS to auto miało przecież 245 koni z tego rocznika. Z tego chyba tak, bo wcześniejszy miał 230. No, chyba pamiętam? z tego, jeżeli dobrze 245. pamiętam, to mieliśmy już 245. Tak. Mieliśmy wersję Scout, która była zrobiona na napędzie 4x4. 4x4 z Haldexem. Tak, z Haldexem, czyli coś jak 4Motion w Volkswagenie, a w Skodzie to się nazywa po prostu 4x4, 4x4. No i nawet wersje takie bardziej luxury, czyli tam mieliśmy Laurent Clement, bo to z francuskiego, nie? To taki Francuz mieszkający w Czechach? Jak i w Saint-Laurent. To jest tylko takie czeskie. Laurent Clement. No w sumie, Piotr, już możemy zawracać. Jakbyśmy tutaj mogli 100 zrobić, poczerpać tej radości z jazdy i już wrócić, to byłoby ekstra. A nie, jeszcze musimy spalanie sprawdzić. No ale napisał, że jest małe, 6,5. No tak. Póki co u nas 7,5. Ale... No ja mam też cięższą nogę. No w ogóle cięższy jesteś. Jest nas 3. Pełny zbiornik paliwa. W każdym z nas inna krew, ale jeden przyświeć. No dobrze, a co nam się psuje, jeżeli chodzi, mój drogi, o elektronikę, której nie ma tutaj zbyt wiele, ale trochę jej jest, bo słyszałem na przykład, że te multimedia potrafią dać w kość. Jeżeli szczególnie ich nie aktualizujemy, to nagle sobie potrafi zmienić stacje radiowe, tak. Albo nie działa nawigacja, albo się wyłącza, albo się włącza. Albo Bluetooth nie działa. Tak. Albo nie paruje nam ze smartfonem. Dotyczy to przede wszystkim wersji przedliftowych, ale w poliftowych też się to zdarzało, tak? Tak, wystarczy zrobić softa w serwisie, bądź gdzieś tam na rynku, gdzieś kto się zajmuje takimi rzeczami elektronicznymi, no i jakby pomaga. I jak w to samochody przyjeżdżają do mnie, te które mają już tą aktualizację zrobioną, no to klienci już się nie narzekają na to, nie? Odłączanie cylindrów. Jak masz małe obciążenie i jedziesz ze stałą prędkością, tak jak my teraz, to nawet na wyświetlaczu pokazuje, że samochód jedzie że tylko na 2 cylindrów. No to jak na dwucylindrówkę to pali bo powinien ze 3 litry, a pali 6,8 w tym momencie. Czasami przyciski od szyb się też psują, ale to nie tylko... Co to znaczy? Ale przycisk czy w ogóle mechanizm otwieracza? Nie, sam ten guziczek. O, tu, słyszysz jak ładnie? Tak? Robi? Słyszysz? No to te guziczki czasami strzelają. A to ciekawe. Ale to nie tylko tyczy się Octavii, bo to tyczy się też Superba, Golfa, Passata i innych pochodnych, bo one są konstrukcyjnie takie same, różnią się tylko górą, bo to wiesz, kwestia designu zależnego modelu, ale one się tylko tym różnią. Kolejne Simply Clever, czyli też miejsce. Się przycina się czasami. I zawsze się zastanawiałem, dlaczego w środku, tutaj akurat w dachu, w tych schowkach na okulary jest taki syf. Zawsze, w każdym samochodzie, który ma kilka lat. Zobacz, jakie to jest brudne. No kurna, tutaj warzywa woził jakieś prosto z pola zebrane. No. Słuchaj, samochód jest prosty w konstrukcji. Silnik już troszeczkę na rynku jest. W poprzednich modelach przedliftowych mieliśmy 1.4, nie 1.5. Tylko tamte 1.4 były na pasku, a nie na łańcuchu, bo tu dużo ludzi w komentarzach też czasami pisze, że 1.4 to były tylko na łańcuchu. Nie. A to 1.4 w Octavii, trójce, tak jak w Golfie 7, bo one mniej więcej w tym samym okresie były wprowadzone, zmienili 1.4 z łańcucha na pasek zębaty. I były takie 1.4. Nie były to też mocno jakoś awaryjne silniki, trzeba było tam też pamiętać o tym rozrządzie, o sprawdzeniu, o kontroli tak zwanej przez serwis. No ja uważam, że ten rozrząd tam 160-170 tysięcy warto go zrobić, wymienić, mieć spokój i jest jeszcze obciążony czasem. Co znaczy czasem? Pasek jest gumowy. Jak to guma, wiadomo, się starzeje, czyli nie starego tylko kolosa nie założysz. Ale rozumiem lata. I co ile lat? Co 6 lat no to tutaj już powinno być wymienione. Więc tu powinien być zrobiony. No przykro mi, Bastek, ale będziesz miał radość i koszty z jazdy, jak wymienisz. I koszty. W serwisie możesz mieć nieco mniejszą radość, bo 3,5 koła robocizna? Trójkę. Około 3000 liczą sobie za robociznę i około tam 1000-1500 zł, myślę, że ty rozumiem, tego się nie robisz u siebie, nie? Wiesz co, ja korzystam, jak przyjeżdżają do mnie klienci, to współpracuję z autoryzowanym serwisem, ja po prostu tam stawiam samochód, robią mi troszeczkę taniej z racji współpracy, także klient też jest zadowolony. Natomiast zamierzam kupić te blokady, które się pojawiły na rynku i spróbować zrobić taki rozrząd, bo mówię, pojawiły się blokady, kosztują na AliExpress nawet już widziałem za 650 zł, tylko pytanie, kiedy przyjdą.
Także no, myślę, że kupię te blokady i zobaczę, czy to będzie działać, czy da się ustawić, no bo jak one się pojawiły, nie było tych blokad na rynku i niestety wszyscy byli zobowiązani wymienić ten drożdż w serwisie. Ale nie trzeba, rozumiem, wyjmować silnika, dostęp jest do Na szczęście nie. Na szczęście nie, dostęp jest dobry, natomiast trochę trzeba porozbierać, bo trzeba z tyłu zdjąć pompę wody, która jest z tyłu silnika, nad skrzynią biegów, tam trzeba założyć takie specjalne okulary z czujnikami zegarowymi. No, jest trochę roboty po prostu i myślę, że to stąd wszystko robi cenę ASO, tak? Te 3000 niespełna, bo tam trochę czasu na tym musisz spełnić. A częściej ile? 1500, tak? Około tam 1000-1500 zł, zależy co kupisz, jakiego producenta, tak? Do codziennej eksploatacji te 150 koni wystarczą zdecydowanie. Oczywiście, Pamiętajmy o tym, że samochód naprawdę jest lekki. On waży 1170 kg sotę. Nawet jak wsiądziesz do niego ty, plus będziesz miał zalane paliwo, to i tak zamykasz się w 1300 kg. To jest naprawdę dobry wynik. Dzisiaj 1300 to małe sportowe autka ważą. Tak. A tutaj mamy samochód, który ma wielki bagażnik, z tyłu miejsca sporo dla pasażerów i waży 1170 kg, więc jest naprawdę nieźle. O i zobacz, nawet przy tej prędkości tylko na 2 cylindrach jedziesz. Tak, bo on odłącza te cylindry, wiesz, ale też nawet nie jest głośno tutaj przy tej prędkości. No powiem Ci, bardzo nieźle, tak w okolicach 170. Co? Ile powiedziałem w okolicach? 170? Tak cicho. Słucham tak Ciebie. Cicho. Tak 67, 68 bardziej. To i tak bardzo dobry wynik. To powiem Ci, 2 razy bym się zastanowił, jakbym jeździł w trasę, czy na pewno diesla. Ze względu chociażby to ile diesel? 3,5 pali? No nie, no ten diesel by spalił gdzieś pewnie koło 5. Też? No, przy tej prędkości? koło 6 może. To jak oni to? I naprawdę ten silnik jest tak ekonomiczny? No bo masz rozłączone cylindry. Ale to aż tyle daje? Na 2 cylindrach Ci silnik nie pracuje. No pod warunkiem, że jak rozumiem, to jest warunek i jeździsz naprawdę delikatnie. Stałe prędkości, niewielkie przyspieszenia. Mieliśmy 120 teraz, tak? Tak. 125 litrów? 3 osoby. Zajebiście oszczędny. To jestem w szoku, powiem Ci. Prędzej bym powiedział, że to zużycie oleju w tym samochodzie. No nie, to jest duże zaskoczenie. No nie, oleju te silniki nie biorą, ale ja też, się nie spotkałem, żeby brały te ale motory. Wiem też, że te silniki są bardzo wrażliwe na styl jazdy. W sensie jak zaczynasz go gnieść, jak zaczynać się spieszyć, to może być nawet razy 2 ten wynik. Tak. Gotowy? Ale nie dron. Nie no, zobacz, już pofrunął. Tak? Patrz, tam Tam coś leci. Dobra, to jedź pan. Gotowy? Ja tak. Zdusił go. Nie będzie 8. No póki co tak 15 bardziej, wiesz? Dobra, już. No stary, kurwa, no. Wynik daleki od, powiem Ci... Od katalogowego? No i oczekiwań producenta również i od moich też. 10,54. To nawet się w dyszce nie zmieściliśmy, mój drogi. To jest ponad 2 sekundy gorzej niż podaje producent. Ale zobacz, jaki ma promień zawracania. Co? Nie widziałeś, nie zwróciłeś na to Ale uwagi. pastek, kurna, naprawdę radość z jazdy. Weź ten start stop wyłącz chociaż, o, dobra. Dobra, gotowy? No nie. Teraz chyba trochę poleciał lepiej. No będzie pewnie 10,4. Nie, i brakuje przy wyższych prędkościach. 10,7. Jeszcze gorzej. Ale zauważyłem, że bardzo często, kiedy robimy pomiar ten drugi w drugą stronę, to jest gorszy. No to zostajemy przy 10,54, zajebiście. Zostajemy przy Ale tym hamowanie 10,5. od 100 do 0 jest dobre, 7,5 sekundy, wiesz? No, też tak nie cisnąłem, wiesz, żeby nie miał zaraz klocków i tarcz do wymiany, nie? No nie, no coś ty. Wystarczy, że musi rozrząd zrobić. No i jak ta radość z jazdy? No, żeby wiesz co, czuć w tym aucie radość z jazdy, to musiałbyś mieć pełen schowek haszyszu. Wyjarać go i dopiero wtedy może rzeczywiście by Cię to cieszyło. Innej opcji nie ma. Swoją drogą nawet schowek fajnie wyłożony, a nie plastikowy, zobacz. I to są fajne rzeczy w tym samochodzie, nie osiągi. Tak. Nie osiągi, tylko to są fajne rzeczy w tym samochodzie, które wręcz momentami urzekają.
bo prosty samochód, stosunkowo niedrogi, używki z tego rocznika, końcowa faza produkcji trzeciej generacji, czyli 2019 rok, to jest wydatek z tym silnikiem 55 000 złotych, plus 50, 60, zależy to od przebiegu, od stanu utrzymania auta. Wiadomo, im niższy przebieg, tym drożej, im wyższy przebieg, tym taniej. Niemniej takich egzemplarzy ze 100 000 kilometrów nie ma co się obawiać. No nie. Bo i tak jeszcze przed Tobą wymiana tego rozrządu, bo i tak jeszcze przed Tobą, jak rozumiem, ewentualnie wymiana olejów w skrzyni biegów, żeby to wszystko funkcjonowało, działało, jeździło jak najdłużej. I wtedy nie ma co się bać. Nie ma co się bać. Zobaczcie, tych auto naprawdę jeździ dużo. Części eksploatacyjne, takie podstawowe jak hamulce czy elementy zawieszenia, tanie. Jakby nawet amortyzator przyszło wymienić, to podejrzewam, że to nie będzie nie całe 500. 501. No, mówię o zwykłym amorku, bo tu jeżeli mówię, są adaptacyjne. Przy czym ich się też przy 100 000 nie wymienia, tylko gdzieś przy 200 pewnie. Raczej 200, bliżej 200 000. Raczej 200. Tarcze i klocki, tak jak powiedzieliśmy, niedrogie, więc koszty eksploatacji naprawdę niewielkie. I szczerze, nie dziwię się, że tyle tych samochodów w Polsce się sprzedawało, bo to jest po prostu dobre auto. To jest porządne auto. Żadne w tym segmencie i za takie pieniądze nie zaoferuje Ci takiego bagażnika, tyle miejsca z tyłu, na tyle przyzwoitych materiałów, takiego wyciszenia i po prostu sprawdzonej technologii. Za takie pieniądze, o tym mówię, bo zawsze patrzymy na auta z perspektywy i mając w głowie hasło value for money. Czyli jakość za pieniądze, jakie wydajesz. To naprawdę jest tutaj dobrze pod tym względem. Skoda. Das Auto. Nie Volkswagen, tylko Skoda. Das Auto. Das Auto. Das Auto.